Witam na kanale Gameball. Dzisiaj zrobimy szybki scenariusz składem PKP Cargo. No tu widzę, hamulec zasadniczy został włączony. Z jakichś tam przyczyn obejrzmy sobie nasz skład. ET22 Byk, prowadzony przez taką panią. No i tak to wygląda nasz skład. Jakieś płyty wieziemy. Wejdźmy do kabiny. No i możemy jechać. Tu światło zapalone widzę. Kontrol. Dwukropek zgaśmy. Jedziemy w dzień. Bardzo ciężki skład. Nadmiarowy nam wybiło. Przekaźnik wciskamy. Jeszcze raz próbujemy start. Na drugą pozycję. Na trzecią. Powoli ruszamy. Czyli ET22 o numerze bocznym 1163. Masa 1640 ton mamy naszego składu. 428 metrów długości. O, widzimy nasz byk. Coraz bardziej rozpędza skład. Czy już temat nadmiarowego powinien być zakończony. A możemy rozkręcić. Dodać prądu. Odkręcić tą kierownicę. No pytanie, z jakiego pojazdu jest ta kierownica? Oczywiście w tej chwili jest ET22. Wiem, że w jakichś tam lokomotywach były kierownice od syrenki. Postaramy się. Zużycie prądu 193, sygnał dźwiękowy i 21 pozycja bez oporów w tej chwili. Aha, ograniczenie do 50, później znowu 70, ale my możemy do 50, jeszcze mamy daleko. Możemy rozpędzać stopniowo nasz skład. No tam niepotrzebnie hamowaliśmy w ogóle, ale dla potrzeb filmu chciałem przyjrzeć się, jak wygląda ten skład. Bodajże jest, tak jest, 36, ale tu nam jakieś wibracje na prądu są. I sygnał dźwiękowy, literka H. Przypominam, zadajnik prądu to operujemy plusem, minusem na klawiaturze numerycznej, bądź jak chcemy na pozycję bez oporów, jeżeli wiemy, że nam nie wybije przekaźnika nadmiarowego, możemy z Shift i plus na klawiaturze numerycznej, to nam do pierwszej pozycji przeskoczy, czyli do tej pozycji bodajże 21 to było. O, zaraz 40, prędkości zmieniają bardzo. O, możemy tak jechać, chociaż
Widać, że skład jest dość ciężki. No ale jak widać, ten byk jest... siłę uciągu ma chyba większą niż EU07. Jeżeli oglądają ten materiał jacyś zapaleni sympatycy kolei lub osoby pracujące, niech dają znać, jaka jest siła uciągu EU07, a jaka jest ET22. O, za kilometr będzie ta 40. O, w sumie możemy podkręcić do tej 48. O, widzimy, ktoś pendolino wpuścił w maliny albo w kukurydzę, no, w zależności co tam rośnie. Oczywiście żartuję, chodzi o rozwiązany samoczynnie, czyli przebieg został zły nadany. Dobra, pół kilometra do tej 40 możemy zwolnić. Trzysta metrów. Nie, jeszcze... O, już możemy pozycję jazdy, czyli 6 na klawiaturze numerycznej. A propos tej kukurydzy, możemy przyjrzeć się, co tam rośnie. Uważam, że przy torach powinno więcej rzepaku być. Ale nie wymagajmy za dużo, to w końcu jest symulator kolei i ma być przyjemność z prowadzenia, a nie z podziwiania przyrody. Jak tam teraz prędkość 40 dalej. Mamy tam pierwszą pozycję bez oporów. Znowu podziwialiśmy przyrodę i nam troszkę skład wytracił prędkość. A słabo się rozpędza, widać, że jest bardzo obciążona lokomotywa. No, staram się zwiększać tą prędkość, przepraszam, zwiększać prąd, te pozycje nastawnika, żeby wyjść z tych pozycji jazdy na oporach. Nie zaleca się za długo jeździć właśnie na tych pozycjach. Czyli póki na tych, jak tu widzimy, te pozycja nastawnika, póki się żółta czy pomarańczowa lampka pali, powinniśmy jak najszybciej dążyć do przejścia w pozycję bez oporów. O, taka jak w tej chwili na zielono się zapaliło. 60.
No i próbujemy się rozpędzać do tej 48 pozycji nastawnika, czyli tej ostatniej. Bez oporów. Później możemy już przyspieszać jedynie przez bocznikowanie, czyli klawisz podzielić i pomnożyć, zwiększanie, zmniejszanie na klawiaturze numerycznej oczywiście. No już coraz setka będzie. Ciekawe, czy my będziemy mogli się poruszać taką na szlaku. 100 i 110. O, już te opory toczenia są coraz mniejsze ze wzrostem prędkości. Widzimy, że już coraz mniej prądu pobieramy z sieci. I ostatnia pozycja. I teraz shift, jak już się rozpędzimy, shift i minus. Możemy, żeby utrzymywać tą prędkość, o jeszcze tu. I znowu jakiś tam błąd. Odnośnie przebiegu widzimy. Trochę rozpędziliśmy się za bardzo, ale trójeczką hamujemy, a szóstką pozycję jazdy możemy później, żeby zluzować lub odluzowywać dziewiątką, tam kolejne pozycje przeskakiwać, albo szóstka od razu do pozycji jazdy. Oczywiście mówimy o hamulcu zasadniczym. No, Shift i plus na pierwszą pozycję. Przejąć przez Kozłów 5 km. Taki mamy komunikat w prawym górnym rogu. No bo ogólnie mamy dojechać do Sędziszowa. No, trasa miała być krótka, 20-minutowa. O, mamy setkę, czyli nie byle jaki skład mamy w tej chwili. 90. No ciekawe, czy 110 też będziemy mogli jechać za te 200 metrów. I tunel. No ciekawe, to już tylko 90. Aha, jeszcze nie, bo dopiero musimy poczekać, aż koniec składu będzie na wysokości tego znaku. I 48 pozycja. O, ten koniec znaku to może... O, dopiero jesteśmy przy setce. Ciekawe, czy 120 będziemy mogli tutaj. I wyjazd z tunelu. Już trasę znam na pamięć. Akurat ten odcinek. Możemy się rozpędzić do tej setki. Bocznikowanie, czyli przycisk podzielić. I kolejne mamy do dyspozycji aż 6 takich przełożeń. Sygnał dźwiękowy, literka H i J.
No już prawie ta setka. No szybko, szybko jak na towarowy możemy tutaj pędzić. Mamy Kozów. Jeszcze 3 km możemy już trochę zmniejszyć, żebyśmy nie rozpędzili się za bardzo. Jeszcze widzimy, rozpędza się skład nawet jak już i już zarobiliśmy minus 1 punkt. I już 6. Pozycja jazdy na hamulcu zasadniczym. Zobaczmy, co tam w rozkładzie. Tak, z Sędziszów. No widać, że z górki, bo znowu się rozpędzamy. I nawet na 3. pozycji za bardzo ta prędkość nie spada. Sześć minut opóźnienia. Czyli Kozów jest, Gniewiecin. Następna stacja, przez którą będziemy mieli przelot. I znowu się rozpędzamy, widać. Stacja Kozów dopiero minęliśmy. Dyżurny ruchu nas poinformował, że przelot podany do Sędziszowa mamy. No i 9 km do światła czerwonego. I znowu widać, że z górki pozycja pierwsza. No, dalej się rozpędza. 3. od razu. Dopiero teraz troszkę skład zwolnił. I 6. Sygnał dźwiękowy. Tutaj pisze, że pociąg relacji Jaworzno-Szczakowa-Radom. Sześć 6,8 km. Przez chwilę było, teraz znowu. Tylko jest godzina podana. No, 7 minut się jedzie. Sprzeciwka. Mamy bardzo podobny skład. Tylko że wagony inne. Samowyładowcze wagony do przewożenia sypkich rzeczy. No musimy nie zapomnieć o tym semaforze, który już nas informuje, że za 5 km czerwone światło. Tak wpatrując się w
przed siebie, można gdzieś tam przeoczyć czasem. Zobaczmy. Dużo się dzieje, trochę oznaczeń jest, ale jeszcze raz się przyjrzyjmy, kto dzisiaj prowadzi. No, pani prowadzi. Pani maszynistka dzisiaj. No nie zazdroszczę jazdy akurat ET22. Jest to lokomotywa, gdzie raczej toalety się nie uświadczy. No ale chyba już na naszych torach coraz mniej jest ET22. No chyba nas jednak przytrzymają przed tym Sędziszowem jeszcze. Bo twardo pali się czerwono. O, jest. Jednak się pomyliłem. Kilometry do tego sygnalizatora. No, możemy front do zera. Cały czas znaki o setce, że możemy 100 na godzinę jechać. I znowu się rozpędzamy. I słyszymy charakterystyczny dźwięk w tle sprężarki. Sędziszów towarowy 14:26, czyli minutkę powinniśmy być tam. Minutkę nam to powinno zająć. Przejazd z Sędziszowa do Sędziszowa towarowego. Bo w tej chwili chyba mijamy właśnie stację Sędziszów. I powinien być zaraz koniec tej trasy. Jakieś dziwne dźwięki.
O, sygnalizator czerwony nas jeszcze przed końcem trasy czeka. Nie, udało nam się. I koniec trasy. Energia pobrana 467. No nie ma tu pozycji energia oddana. Przejechaliśmy prawie 26 km, zdobyte doświadczenie 2200 i trasa zajęła nam 25 minut. No i jeden błąd tu był. Przekroczenie ograniczenia prędkości, tak. Myślę, że to wszystko. I zapraszam do kolejnych moich materiałów. Pozdrawiam.